No cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Rozbudowa makiety. W dzisiejszym odcinku będę się chciał zająć modelowaniem terenu. Pokażę, jak sobie wyrzeźbiłem teren ze styroduru, jak go przyklejałem. Pomalujemy sobie ten teren i na początku, żeby Was nie zanudzać pracami, taki minutowy pokaz slajdu z prac przy rzeźbieniu i przyklejaniu właśnie rzeźby terenu. A po tym slajdzie wracamy już na część zasadniczą dzisiejszego odcinka, czyli malowanie terenu. Więc jak mogliście zauważyć na slajdach, wszystko zostało już przyklejone. Wszelkie nierówności zostały wyrównane akrylem. Jest to wszystko równiutko, jak to się mówi, na zero. Tymi dziurami się nie przejmujcie. One będą i tak zastawione między innymi przez shooter. A chodzi o to, żeby wygodnie się to robiło. I teraz tutaj, jak widzicie, w tych miejscach muszę sobie odbić buforami. W tym celu wyjąłem sobie sprzęg z wagonu i buforkami sobie odbiję miejsce, w którym będę montował oczywiście bufory ściany oporowej. Następnie będę musiał to pomalować, troszeczkę jakoś spatynować, więc w ten sposób będzie się prezentowała tutaj właśnie ta część bocznicy. I druga część to jest taka rampa. Zdecydowałem się na taką rampę. Także została wyrzeźbiona ze styroduru. Zostanie ona pomalowana i na tej rampie ustawię właśnie budynek w tym miejscu. W poprzednim filmie było to gdzieś w tym miejscu, ale rampę wydłużyłem i przestawiłem budynek troszeczkę w tą stronę. Tutaj sobie to jakoś zagospodaruję. Dorobię sobie tutaj schód i może jakieś barierki. Coś takiego. No i budynki będą stały właśnie w ten sposób. Tutaj możecie zobaczyć nawet zarys ścieżek. Tutaj są takie ścieżki, które będą takie gruntowe drogi. W tych miejscach będzie trawa, krzaki. No i między torami oczywiście tutaj będzie shooter. Zdecydowałem jednak, że ten duży budynek postawię właśnie w tą stronę i do tego dorzucę taką wyrzeźbioną ze styroduru górkę, która będzie posypana piachem i będzie stanowiła właśnie taki wystrój, coś, ale takie kopce, hałdy z piachem. Dodatkowo zająłem się też częścią gór. Jak widzicie, dorzeźbiłem sobie tutaj kilka elementów ze styroduru. Połączone już to jest wszystko akrylem fajnie, więc wystarczy to tylko pomalować na taki kolor, następnie wycieniować i nie powinno być praktycznie żadnej różnicy. Następnie tutaj zasadzę sobie jakieś krzaczki. Tutaj będą takie porosty zwisały też z tunelu i będzie fajnie. Jedna rzecz, którą chciałem jeszcze pokazać. Zmodyfikowałem sobie troszeczkę tą część rewizji. Jak widzicie, tam jest delikatnie zrobiona szpara.
no musi być, żeby mógł swobodnie to wyciągać. Więc teraz wystarczy, że sobie to podniosę delikatnie, opuszczę, dostawię budynek, dostawię tą część z silosem i tak to mniej więcej będzie wyglądało. Tamta przestrzeń pusta, którą widzicie, zamaluję ją też na kolor szary i nie będzie się tak rzucało w oczy. Oczywiście jakieś posadzę też tutaj krzaczki, żeby to troszeczkę zamaskować i naprawdę powinno wyglądać fajnie. To co? Za chwilkę będziemy się zabierać za malowanie. Jeszcze chciałem pokazać, jak właśnie wyglądają wagoniki mniej więcej tutaj na tej rampie. O, zobaczcie, ciekawiej to wygląda, jak one są tak poprzestawiane, nie są w jednej linii wszystkie, więc myślę, że to będzie się fajnie prezentowało. A jeżeli chodzi o malowanie, to skały maluję taką farbą, srebrzysta szarość, a następnie troszeczkę cieniuję, troszeczkę czarnym, troszeczkę białym. To wszystko będzie właśnie w tym odcinku. Jeżeli chodzi o podłoże, także maluję je na brązowo w tym wypadku, choćby po to, żeby wstępnie sobie zagruntować tą płytę przed klejeniem trawy i szutru. Fajnie się to wszystko trzyma, a kolor do malowania podłoża macie, jak tutaj jest teraz na ekranie. Po co maluję? Po to, że jeżeli nawet by mi gdzieś szuter przebijał, to nie będzie tego bardzo tak widać. Pod trawą też daję brązową farbę. Niektórzy dają zieloną albo białą, właśnie żeby dokładniej posadzić, żeby wszystkie szczelinki wypełnić. Ja daję brązową. Potem i tak delikatnie to jeszcze zasypuję takim ciemnym piachem, żeby wypełniły się wszystkie szczeliny w trawie. Także jak możecie sobie tutaj zobaczyć, nigdzie nie przebija mi trawa, że gdzieś jest coś tam niedosiane i, że tak powiem, lepiej to według mnie wygląda. Także cóż, zabieramy się do malowania. Tak więc jeżeli chodzi jeszcze o malowanie, to przed samym malowaniem dobrze jest wyrównać sobie wszystkie ewentualnie nierówności i jakieś tam smarki z klejów. Ja sobie to delikatnie pilniczkiem do paznokci wyrównuję. Tutaj też ten akryl troszeczkę sobie zjadę. Ja już sobie to wstępnie zrobiłem wcześniej, teraz Wam tylko pokazuję, o co chodzi. Więc tutaj sobie tym pilniczkiem delikatnie tak zjadę. Tu sobie też wyrównam to łączenie. Delikatnie. OK. Tutaj to samo. To wszystko będzie zamalowane, nic nie będzie widać, a będzie fajnie wyglądało, nie będzie żadnych przerw. No i następnie pasowałoby to troszeczkę odpylić, to co żeśmy zeskrobali. I tak całą, o zobaczcie, troszkę się jeszcze nawet kurzy, jeszcze było troszkę nierówno. Tu się tłem nie przyjmujemy, bo tło to można całe zamalować i zmazać, nic się z nim nie stanie. To potem sobie jeszcze raz całość tutaj odkurzę. Jak już będę miał pomalowane farbami, wyschnie, to całość jeszcze raz sobie odkurzę przed malowaniem samego podłoża. Więc co jakiś czas sobie to odkurzamy. Staramy się utrzymać to w czystości. Jeszcze tutaj, ponieważ tą szczelinę pomiędzy tą rampą i tą tutaj w tym miejscu też mam zalepioną akrylem, więc też by pasowało to troszeczkę wyrównać. O. I też troszeczkę sobie to odpylimy. O, tu już widzę, coś mi tu wylazło. O, już. Dobrze, już jest. Ręka już jest czysta, już nie ma tego pyłu, więc myślę, że można malować. Nawet jakby troszeczkę tego pyłu zostało, to ten pył jest także w kolorze
farby, bo przypominam, te rampy także maluję w kolorze betonu, bo one będą jako betonowe, więc ten kolor świetnie się sprawdza. Tym samym kolorem mam pomalowane perony na stacjach, więc fajnie to wygląda. No i cóż, zabieram się za malowanie. Farbę wstępnie już wymieszałem, więc śmiało lecimy. Pokażę tylko kawałek, resztę pomaluję za kamerą, bo nie ma sensu, żebyście wszystko oglądali. Staram się malować w jedną stronę, żeby nie było widać tak bardzo tych smug od pędzla. Zobaczmy jeszcze tutaj, jak wyjdzie. O, fajnie się to... Tu oczywiście się na razie nie przejmujemy, że malujemy podłoże. Nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ będzie to zalepione wszystko szutrem. Starajmy się tylko nie zostawiać zbyt dużej warstwy farby, ponieważ będzie nam to powodowało powstawanie takich grubszych warstw, które potem mogą się łuszczyć. Staramy się dokładniej zamalować i powolutku sobie lecimy. Mógłbym to robić większym pędzelkiem, ale nigdzie mi się nie spieszy, że tak powiem, więc zrobię to powolutku, dokładniej. Zobaczcie, ta przerwa, co tutaj była widoczna, jej już nie ma, ponieważ fajnie akryl wszystko wypełnił. On jest dosyć plastyczny, więc fajnie się dopasowywuje. Daje się też delikatnie szlifować, jak widzieliście. I takimi pociągnięciami w jedną stronę, wtedy będzie lepiej wyglądała ta struktura betonu. Czy maluję raz? Nie wiem. Nie pamiętam, szczerze mówiąc. Chyba malowałem to 2 razy, ale zobaczymy, jak mi wyjdzie tym razem. Ocenimy, jak farba wyschnie. Delikatnie z tej buteleczki sobie, z tego pojemniczka biorę farbę na mały pędzelek. Nic mi się dookoła nie chlapie. W miarę czysto, schludnie się to robi. No i teraz by pasowało przymalować tą część tutaj. Przy samym tle. Tak mówię, potem sobie, jak gdzieś wyjadę nawet, to sobie to pałeczkami do uszów kosmetycznymi, pałeczkami nie do uszów, tylko pałeczkami kosmetycznymi sobie to wszystko wyczyszczę, bo następnie jak to mi zaschnie, to z tego już mi farba nie zejdzie, a z tego farba bez problemu mi zejdzie, jak przejadę mokrym patyczkiem kosmetycznym. I powoli kończymy malowanie. Jeszcze chciałbym wspomnieć o jednej rzeczy. Chodzi mi o to, że dobrze jest troszeczkę zmatowić, czyli przejechać jakimś pilniczkiem czy papierem ściernym ten wyrzeźbiony fragment ze styroduru, jakikolwiek by on nie był. Wtedy właśnie otrzymujemy taką bardziej chropowatą strukturę tego styroduru, co po malowaniu powoduje, że bardziej ta struktura przypomina właśnie ten beton. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Właśnie sam jestem ciekawy, czy będzie trzeba drugi raz malować. Staram się to pomalować w miarę dokładnie, bo im grubsza farba, im grubsza warstwa farby,
tym ta struktura zostanie bardziej zaburzona tego styroduru, bo farba wypełni wszystkie nierówności i dobrze by było, żeby to się na jednym razie skończyło. Bo roboty tutaj nie jest jakoś specjalnie dużo, tylko żeby nie zepsuć tego efektu. Wszystko staramy się malować w tą samą stronę. Delikatnie. No i tutaj jeszcze boczek. I zaraz w ruch pójdzie patyczek kosmetyczny. Tą farbę sobie na razie tutaj pędzelek odłożę. To sobie zetrzemy. O właśnie. Pięknie schodzi. Jeszcze jeden. Weźmiemy na czysto. O. Stwierdziłem, że jednak zrobię to od razu po malowaniu. Łatwiej ta farba zejdzie mimo wszystko. O. I mamy w zasadzie na gotowo pomalowane. Czekamy aż wyschnie. Podejmiemy wówczas decyzję o tym, czy malujemy drugi raz, czy nie. Wszelkie niedociągnięcia staramy się od razu poprawić, póki farba jest jeszcze świeża i się, że tak powiem, warstwy nie nakładają jedna na drugą. To poprawię jednak w tą stronę jeszcze. No i zobaczymy. Czekamy aż wysycha i przenosimy się na góry. Słuchajcie, zanim zacznę malować te górki, te skałki tutaj, chciałem Wam jeszcze jedną rzecz pokazać, na co dobrze by było uważać, jak będziecie robili skały blisko torów. Zobaczcie, tu jest łuk, prawda? Jak jedzie wagon ten najdłuższy, zobaczcie, on prawie dotyka mi do tych skał. Prawie. Więc trzeba sobie potestować, czy te skałki, mimo tej linii, którą wcześniej żeśmy wyrysowywali, czy te skałki nam o coś nie haczą. Tak samo tutaj, jak i test powinien być zrobiony z tej bocznicy tej drugiej, gdzie się tutaj te wagony już wcześniej załamują. I tu prawie, zobaczcie, prawie mi dotyka, ale to jest prawie. Oczywiście to można skorygować, szybciutko odciąć nożykiem, zamalować, ale po co to robić, jak można to zrobić od razu, na gotowo i potem się już tym nie martwić. Także wracam do malowania skałek. To zaczynamy malowanie skałek. Odsuniemy sobie troszkę wagony, ten budynek. Tutaj dużo jakoś specjalnie miejsca nie potrzebujemy. Wezmę sobie tutaj tylko pędzelek, żeby miał gdzie odłożyć i lecimy powolutku. Ciapiemy delikatnie, to potem ten kolor, jak wyschnie, on się powinien nam wyrównać, a jak się nie wyrówna, to jakoś to spróbujemy wycieniować. Wiadomo, ta farba już ma parę lat, więc ona może być minimalnie inna w odcieniu, ale myślę, że jak to wycieniuję wszystko, to będzie w porządku. I tutaj się niczym nie przejmujemy. Tu nie ma za bardzo gdzie wyjechać, więc to po prostu, jak to się mówi, ciapiemy farbą w miarę równo. Oczywiście nie za grubo. Staramy się nie malować torów. Wszystkie łączenia, zwłaszcza białym akrylem, dobrze by było zamalować, bo to nam będzie ciężko potem wycieniować. I malujemy po całości. Tutaj dużo,
akrylu w tym miejscu jest, bo próbowałem też delikatnie akrylem wyrzeźbić tak, żeby te skałki połączyć, bo one nie są z jednego kawałka, one są z iluś tam kawałków zrobione. Wygodniej się to robi. Czasami jakieś wycinanie w styrodurze nie wyjdzie, się kawałek jeden złamie i jest wszystko, cała robota jest od nowa. A tak się robi partiami, potem te kamyczki wystarczy dopasować, bo to się fajnie modeluje. I jest to łatwiej do zrobienia, jak się tak podzieli właśnie na partie. Można w międzyczasie modyfikować, jakby coś tam było nie tak łatwiej, to można potem spasować. I za chwilkę pomalujemy jeszcze to, o czym wspominałem, czyli musimy pomalować tutaj te deski, które są widoczne poprzez tą szparę. Zamalujemy sobie to po prostu na kolor tych skał. To samo zrobimy tutaj z dołem. Wcześniej nie było potrzeby tego malować, bo od spodu była listwa. Teraz sobie to zrobimy. To samo zrobimy tutaj. Tu już wystarczy to pomalować w zupełności raz. No i tą część mamy od ściany, więc tego malować nie musimy. Ważne, żeby tu od spodu było pomalowane. I jeszcze sobie to na chwilkę odstawię. I jeszcze pomalujemy tą część. O, tutaj. Żeby nam to tutaj nie przebijało. No i dalej już jest raczej wszystko niewidoczne. To skorzystamy, że mamy otwartą rewizję i pomalujemy sobie tutaj tą część, która delikatnie wsuwa się pod tą rewizję. Wygodniej będzie to pomalować. Wszelkie niedociągnięcie, jak wyschnie farba, będzie można potem poprawić. Tak jak mówię, nie trzeba tego tak od razu super malować dokładnie. Lepiej oczywiście to zrobić, ale zawsze można tutaj to jeszcze potem naprawić. Ok, tu wygląda według mnie ok. Spróbujemy teraz delikatnie włożyć tą. I niech sobie to schnie. Już szpara już nie jest taka widoczna. Jest oczywiście ciemne miejsce, ale to nie jest białe paski, czy tam jakieś tam żółte kawałki drzewa widoczne. Tu jeszcze szybciutko zamaluję. Dobrze, i mamy pomalowane. Teraz co trzeba zrobić? Teraz musimy poczekać. Więc ja zmieniam farbę, zmieniam pędzelek i jest jeszcze jedna rzecz do pomalowania, o której nie wspominałem, więc spotykamy się za chwilkę. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, o której nie wspominałem, to jest ten mój pagórek, który będzie imitacją takiego kopca z piachem. Ten kopiec maluję takim kolorem farby. Na taki kolor, to jest taki piaskowy jakby kolor. Proszę bardzo, wymieszam sobie delikatnie farbę. Świetna sprawa są te próbki
i malujemy na taki kolor. To jest jeszcze nie przyklejone, bo dokładnie nie wiem, w którym miejscu to jeszcze położę. Znaczy mniej więcej wiem, ale nie wiem idealnie dokładnie w którym, ponieważ jeszcze planuję tutaj jedną rzecz dorobić i nie chciałbym tego potem zrywać. Więc to pomalujemy sobie na taki piaskowy kolor. Oczywiście na to pójdzie wikol. Następnie zostanie to posypane piachem. Potem znowu zostanie to polane wikolem rozcieńczonym z wodą, ze strzykawką. I jeszcze potem na sam wierzch druga warstwa piachu. Piach, który mam, to jest ten, który jest na ścieżkach i wszędzie indziej, gdzie widzicie na makiecie. Jest to piach z plaży. Przesiany piach taki z plaży. Więc jest taki fajny, drobniutki. No i to wszystko. Myślę, że ta kopka będzie gotowa. Wyschnie. To będzie przygotowana pod obsypywanie piachem. Spotykamy się zaraz na malowaniu podłoża. No jestem z powrotem. Teraz zajmiemy się malowaniem podłoża. Tutaj już użyję troszeczkę większego pędzelka do pomalowania tych większych części. Tą wcześniej wspomnianą farbą. I tutaj myślę, że śmiało pomalujemy w tych miejscach, gdzie wiem, że będzie trawa. Maluję sobie podłoże na brązowo. Tu będzie jeszcze trawka. Tutaj już nie. Zaraz pokażę, o co chodzi. Tam będzie budynek, więc nie musimy malować w ogóle. Tu już też nie muszę malować, bo tu będzie wszędzie piach. Jeszcze zostało do pomalowania. Tutaj nie jest tego zbyt dużo. Więc tu będzie wejście do budynku, więc to trzeba zamalować, bo tu będzie trawa i krzaczki. Tak samo tutaj. No jak widzicie, to idzie szybko. Większym pędzelkiem idzie troszkę szybciej. I teraz zmienię pędzelek, bo zbliżam się do krawędzi tła. Nie chciałbym jej pomalować. No też mniej więcej oczywiście maluję, nie maluję idealnie, bo to ma być jako tylko takie tło pod trawę. Nie musimy się przejmować, że gdzieś tam jest niedomalowane. Będzie wszystko zasypane. Tam już będzie budynek, więc tego nie będzie widać. No i zostało nam do pomalowania przestrzeń między torami. To tego już nie będę pokazywał, pokażę, jak już to pomaluję. Oraz tutaj ta wysepka. Także jak to pomaluję, to pokażę, jak to wygląda po pomalowaniu. No i jeszcze pokażę, jak szybciutko idzie malowanie przestrzeni pomiędzy torami. Zobaczcie, maluję tylko te paseczki. Korek nie jest potrzebny, żeby go malować. Nie ma to sensu. Szybciutko to idzie małym pędzelkiem płaskim. I jedziemy ciach. Troszeczkę więcej farby. I kontynuujemy z resztą. Tu delikatnie już, żeby nie wyjechać sobie za bardzo. Chociaż to i tak będzie szutrem zasypane, więc naprawdę tak gdzieś tam ubrudzimy sobie coś, to wszystko jest do zamaskowania, naprawienia. To nie apteka.
Jeszcze tu. Te kable tu zamalować, zaciapać, które wystają. Śruby wszystkie błyszczące. To są farby lateksowe. One mają to do siebie, że one bardzo szybko schną, powiem Wam. Praktycznie po godzinie to będzie suche. Może nie na tyle, żeby kłaść na to drugą warstwę, ale już palca powiedzmy nie ubrudzimy od tej farby. I to naprawdę troszeczkę przyspiesza pracę. Fajniej ta farba ta lateksowa farba, ona ma taką powłokę, taką, nie powiem, że gumową, ale coś jest w dotyku, jak się dotyka taką pomalowaną farbę, że ona jest taka, no, tak jakby lekko gumowana. Jeszcze tutaj te fragmenty. Więc słuchajcie, jeszcze jedna rzecz została mi do pomalowania, o której też nie wspominałem, ale zrobię to dzisiaj w zamian za część o cieniowaniu, ponieważ z cieniowania nic mi dzisiaj nie wyjdzie, przecież farba musi mi wyschnąć, a najpierw muszę zobaczyć, czy nie trzeba malować drugi raz tych elementów betonowych, więc cieniowanie przerzucimy sobie na następny odcinek, może nawet lepiej, a dzisiaj będzie masa malowania i jeszcze została mi jedna rzecz do pomalowania, a mianowicie ścieżki. To jest właśnie podkład pod ścieżki, gdzie będzie właśnie wysypane będą ścieżki gruntowe, takie jasne z piachu albo z czegoś tam, tak sobie na razie zaznaczę tą farbą. Nie ma to znaczenia, bo i tak ścieżki będą takie żółtawo-siwe, więc może być taki podkład, a w razie czego jakbym zmienił zdanie, zawsze mogę pomalować taką ścieżkę, więc też nie będzie dramatu. Także tutaj będzie ścieżka do tego dużego budynku. Tutaj są ścieżki do tych małych budynków porobione. Oczywiście wszystko tak mniej więcej, bo to ma być taki na razie zarys, żebym ja wiedział, gdzie co stawiać. Tutaj też będzie wysypany ten piach dookoła, żeby tak płynniej z tej górki wszystko spływało, że tak powiem. Tak, tutaj jeszcze też. Tym się nie martwimy, że nam się przesuwa. Chodzi o zagruntowanie podłoża i żeby tak nie przebijało. Głównie o zagruntowanie nawet podłoża, bo potem można wszystko jeszcze zamalować. I tutaj jeszcze taka ścieżka. Przestawię kamerę. Tutaj jeszcze ścieżka, która będzie przebiegała przez tory. Tak sobie wymyśliłem. Do tej stróżóweczki tutaj będzie przebiegała taka ścieżka. Nie będę teraz torów malował, ale ona mniej więcej będzie tak tu przebiegała. Potem będzie przebiegała mniej więcej przez tą część tutaj. Oczywiście tory będą troszeczkę zasypane piachem, bo tak jak kiedyś wspominałem, wszystkie ścieżki u mnie chciałbym, żeby miały takie logiczne połączenie, żeby nie były donikąd. Więc tutaj będzie taka ścieżka przez tory przesypana i w zasadzie chyba na tym można skończyć, bo jeszcze domaluję tutaj tą część. W sumie nie wiem po co. Jeszcze domaluję tutaj tą część. Jakby mi przyszło do głowy, żeby jednak tutaj coś podsypać piachem, to będę miał podkład zrobiony, a w najgorszym wypadku i tak go zastawię budynkiem. No i w zasadzie to jeżeli chodzi o malowanie, to by było tyle. Tak się to prezentuje po malowaniu wszystkiego. Tutaj też domalowałem tą część, którą będę musiał obsiać trawą. To będzie pewnie zdjęte całkiem i
Tutaj sobie zaaranżuję to jakąś zielenią. Tu mamy już zamalowane, ścieżki są. Niech sobie to wszystko schnie. I cóż, i chyba to by było na tyle w tym odcinku. Drugiego malowania pokazywał Wam nie będę. Spotykamy się na cieniowaniu elementów. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Sam jestem bardzo ciekawy. Także trzymajcie się gorąco. Cześć.